Chciałem Wam tylko bardzo króciutko powiedzieć, skąd wzięła się nazwa tej firmy Ismet i co ona w ogóle oznacza. Ale na razie dzisiaj zajmujemy się tylko tym modelem Ismet HL100, czyli taka średnia moc grzania. Myślę, że w ten sposób to funkcjonowało. Zdjąłem obudowę, rzeczywiście w środku trzeba będzie to zaraz wszystko wyczyścić. O, już zeszło. Fajnie. Ten prowadzi do tego styku i zasila tę spiralę grzejną, której dotykam teraz. Co ciekawe, firmy Rosenthal, to jest logo Rosenthal, czyli tej znanej firmy produkującej cenioną porcelanę. Tylko musimy oczywiście bardzo uważać, żeby niczego tutaj nie dotykać. Spróbuję teraz włączyć sam nawiew chłodnego powietrza bez grzania. Faktycznie cieplutko tutaj jest. Strasznie fajnie, cichutko to pracuje. Przekręcimy teraz śrubkę mocującą, która znajduje się tutaj na samej górze. Teraz włączam zarówno nawiew, jak i ogrzewanie na dwójkę, czyli teraz urządzenie będzie pracowało przy obydwu tych funkcjach z pełną mocą. Cześć! W tym dzisiejszym odcinku znowu spotykamy się ze starym sprzętem elektrogrzejnym, a dokładniej mówiąc ze starymi niemieckimi termowentylatorami z lat 50. i 60. Obejrzymy sobie w tym, myślę, że dosyć krótkim odcinku jedno z tych urządzeń. Na stole postawiłem w tej chwili 3 urządzenia. Tutaj mam bardzo ciekawy model z firmy AS, czy właściwie A. Sprenger, a dokładniej mówiąc Albin Sprenger. To jest firma niemiecka znana z ciekawych, jeśli chodzi o design, wentylatorów i termowentylatorów z miejscowości Sankt Andreasberg. To jest miejscowość położona w Dolnej Saksonii, ale w czasie podziału Niemiec należała po stronie zachodniej w Republice Federalnej Niemiec, aczkolwiek bardzo blisko granicy z NRD. Firma Albin Sprenger była znana przede wszystkim z produkcji takich termowentylatorów Astron 2000, które pojawiły się na początku lat 50., chyba w 1953 roku, a w 1954 były wyróżnione nagrodą IF Design na targach w Hanowerze. Tutaj mogę Wam pokazać tylko zdjęcie trochę podobnego, nie jestem pewien, czy to jest dokładnie model Astron 2000, czy troszeczkę późniejszy, ale w każdym razie jest to bardzo podobne urządzenie. Pochodzi z kolekcji, tak samo zresztą jak ten termowentylator, mojego kolegi kolekcjonera Jacka. I nim, mam nadzieję, także się zajmiemy, a w jednym z odcinków obejrzymy ten termowentylator. Natomiast tutaj mam jeszcze 2 urządzenia również bardzo znanej niemieckiej, popularnej także w Polsce, marki Ismet. Tutaj mam jeden z takich kultowych niemieckich termowentylatorów Ismet, model 9364, prawdopodobnie z połowy lat 50. To urządzenie można spotkać w bardzo wielu muzeach poświęconych historii techniki czy historii designu. A tutaj mam troszeczkę nowszy model, prawdopodobnie z początku lat 60. model Ismet HL100. Obydwa te urządzenia powstały w firmie, która swoją siedzibę ma w miejscowości Villingen-Schwenningen. Wcześniej nosiła ona nazwę Schwenningen am Neckar, po prostu Villingen-Schwenningen powstało chyba pod koniec lat 70. z połączenia 2 sąsiadujących ze sobą miejscowości. A firma Ismet jest bardzo stara, powstała na początku XX wieku, początkowo produkowała części do zegarów, później zaczęła produkować sprzęt elektrotechniczny, przede wszystkim transformatory czy prostowniki, mniej więcej od lat międzywojennych, zresztą do dzisiaj chyba transformatory, ale także sprzęt elektrogrzejny jest takim, należy do takich czołowych produktów firmy Ismet. I myślę, że w tym dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie na początek ten mniejszy i troszeczkę nowszy termowentylator, czyli model HL100, mniej popularny, mniej znany od tego swojego dużego poprzednika z połowy lat 50., ale także ciekawy i prostszy konstrukcyjnie. Myślę, że warto go tutaj obejrzeć i przede wszystkim wyczyścić.
Termowentylator Astron Thermobox na razie odstawiłem. Zostawiłem tutaj jeszcze na chwileczkę tych dwóch kuzynów z firmy Ismet w miejscowości Villingen-Schwenningen, czy wcześniej Schwenningen am Neckar, tak jak już powiedziałem. Chciałem wam tylko bardzo króciutko powiedzieć, skąd wzięła się nazwa tej firmy Ismet i co ona w ogóle oznacza, bo to nie jest takie oczywiste i wcale nie tak łatwo to znaleźć. Powiedziałem wam już, że fabryka, która wyprodukowała te dwa urządzenia, to z połowy lat 50., to pewnie z początku lat 60. Powstała na początku XX wieku, a dokładnie w 1902 roku, tak jak przeczytałem, nosiła wtedy nazwę Johann Schlenker Tonfedern und Stahlzeigerfabrik, czyli fabryka sprężyn i stalowych wskazówek do zegarów Johanna Schlenkera. Natomiast w latach międzywojennych, już po I wojnie światowej, zmieniła nazwę na Johann Schlenker Mayer Elektrotechnische Fabrik, czyli elektrotechniczna fabryka Johanna Schlenkera Mayera. I ten skrót Ismet to są właśnie początkowe litery od tych słów, I czy J właściwie od Johann, S od Schlenker, M od Mayer, a T od Elektrotechnische. No, brakuje F od fabryk, ale Ismet widocznie okazał się taką zgrabniejszą nazwą. Także to jest tajemnica, tak jak przypuszczam, tej nazwy Ismet. Zresztą, tak jak powiedziałem, urządzenia marki Ismet powstają do dzisiaj, a tych starych termowentylatorów czy grzejników było naprawdę, czy wentylatorów marki Ismet było naprawdę dużo różnych ciekawych i mam wielką nadzieję, że uda nam się tutaj z czasem na kanale też inne modele tych niemieckich urządzeń marki Ismet obejrzeć. Mam nadzieję też, że znajdziemy tutaj prędzej czy później różne stare transformatory czy prostowniki marki Ismet, może jeszcze nawet z lat międzywojennych. Ale na razie dzisiaj zajmujemy się tylko tym modelem Ismet HL100. Wydaje mi się, nawiasem mówiąc, że HL to jest skrót od Heizlüfter, czyli właśnie termowentylator, czy też taki ogrzewający wentylator w języku niemieckim. Urządzenie jest zachowane w całkiem ładnym stanie, w takiej dwukolorowej, kremowo-szarej obudowie. Z przodu znajduje się kratownica wylotu powietrza. Tutaj widać łopatki, czy to śmigiełko wentylatora. Widać też znajdującą się w środku nagrzewnicę. Z tyłu jest wlot powietrza i jest tutaj gniazdko do przyłączenia przewodu zasilającego. Podstawka, na dole mamy tabliczkę znamionową, możemy sobie od razu rzucić na nią okiem. Typ HL100, 220 V, prąd przemienny, 50 Hz częstotliwość sieci, 30W silniczek elektryczny i tutaj maksymalna moc urządzenia 2000 W. To jest jeszcze napis Nur für Wechselstrom, czyli tylko na prąd przemienny. To jest właściwie wszystko. Na górze mamy regulator. Nie mam żadnej instrukcji obsługi, żadnego opakowania do tego wentylatora. Najpierw myślałem, że są to stopnie jakiegoś termostatu, że można tutaj ustawić temperaturę, ale wydaje mi się, że nie. Tutaj są cyfry w dwóch kolorach, niebieskim i czerwonym. Wydaje mi się, że te niebieskie dotyczą wentylatora, czyli mamy tutaj wentylator ustawiony na 0, na 2, na 1, na 1, na 1, na 2, na 2, natomiast te czerwone dotyczą temperatury, czyli tutaj mamy grzanie ustawione na 0, tutaj mamy na 0, czyli w tych położeniach tylko działa wentylator. Tutaj z podwójną mocą, tutaj ustawiony jest na 1. Tutaj mamy 1 ustawienie wentylatora i 2 ustawienie grzania, czyli powiedzmy mocne grzanie, ale słaby nawiew powietrza. Tutaj mamy dwie jedynki, niebieską i czerwoną, czyli taki średni nawiew i średnie grzanie. Tutaj mamy 2 niebieską, 2 czerwoną, czyli pełna moc wentylatora i pełna moc grzania. Tutaj mamy 2 niebieską, czyli pełna moc wentylatora i 1, czyli taka średnia moc grzania. Myślę, że w ten sposób to funkcjonowało. Czy to tak rzeczywiście działa i czy w ogóle to urządzenie jest sprawne, to sobie sprawdzimy po jego wyczyszczeniu. Natomiast patrzę, jak ten termowentylator rozmontować. Tutaj jest tylko taki zawias od spodu i jest jedna śruba od góry, czyli myślę, że jak odkręcimy tę śrubę, to będziemy mogli zdjąć całą tę pokrywę termowentylatora, dostać się do środka, a widzę, że tutaj w środku jednak jest sporo pajęczyn i przynajmniej warto będzie ten termowentylator w środku odkurzyć. Ja przepraszam, że nie będę robił tych przeglądów dzisiaj bardzo długich, zwykle te odcinki trwają po kilkadziesiąt minut. Natomiast przyznaję, że ja już za kilka dni muszę te wszystkie termowentylatory i grzejniki przygotować do transportu do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie na planowaną tam wystawę.
i po prostu zostało mi już bardzo mało czasu na przeglądy tych urządzeń i zależy mi przede wszystkim, tak jak już powiedziałem, na ich wyczyszczeniu, żeby ładnie prezentowały się na wystawie. A ja tymczasem odkręciłem tutaj śrubę, otwieram już tę pokrywę wentylatora. Momencik, nie chciałbym tego powyginać. Może ja troszeczkę odegnę te blaszki na dole, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić tutaj lakieru. Może już wystarczy. O, zdjąłem obudowę. Rzeczywiście w środku trzeba będzie to zaraz wszystko wyczyścić. Silniczek obraca się dosyć łatwo. Mamy tutaj zresztą na tym silniczku, na takich plastikowych osłonkach uzwojenia logo AEG, czyli w środku znajduje się mały silniczek produkowany przez AEG. Ciekawi mnie, czy gdzieś jest tutaj data może na tym silniku, ale z tej pozycji nie widzę. Przyniosę sobie teraz odkurzacz i wyczyszczę wnętrze tego termowentylatora. Będzie nam wygodniej go oglądać. No dobrze, mam już tutaj mój odkurzacz. Wyczyśćmy ten termowentylator. Jak widzieliście, ja tutaj też włożyłem ten wąż do odkurzacza na wylocie powietrza w funkcji dmuchawej. To też jest bardzo skuteczna funkcja czyszczenia tego rodzaju urządzeń. No dobrze, teraz będziemy mogli troszkę dokładniej się przyjrzeć, jak ten termowentylator jest zbudowany. Chciałbym jeszcze zdjąć tutaj to śmigiełko wentylatora, bo ono umożliwi nam łatwiejszy dostęp do silnika. O, wydaje mi się, że teraz już powinienem być w stanie je stąd ściągnąć. Jak ono tam naprawdę mocno siedzi. O, już zeszło. Fajnie. O, i mamy tutaj jest logo na tych zielonych. Na tym zielonym elemencie plastikowym jest logo AEG z dwóch stron. Tutaj jest jakiś numer z boku, ale wydaje mi się, że to jest tylko napięcie. Natomiast nie widzę tutaj nigdzie daty produkcji tego silnika. Szkoda, że tego nie oznaczano. Tutaj jeszcze jakiś malutki symbol, ale raczej daty tutaj nigdzie nie widzę. Silniczek obraca się bardzo lekko, ale ja i tak go jeszcze przynajmniej tutaj minimalnie na oliwie. Ostatnio, nie wiem czy ten film już był na kanale, uruchamialiśmy taką klasyczną polską farelkę, termowentylator z farelu, z kętrzyńskiego farelu, gdzie właśnie w wyniku zabrudzenia nie działał ten nawiew powietrza, ale po wyczyszczeniu i naoliwieniu silniczek bardzo ładnie ruszył. Może jeszcze tutaj troszeczkę odrdzewiaczem zabezpieczę to denko termowentylatora, bo widzę, że tutaj już troszeczkę rdza się zaczyna robić. Jeszcze zanim wezmę się tutaj za zabezpieczenie tej rdzy, chciałbym razem z Wami spojrzeć na połączenia tutaj w tym termowentylatorze. Tutaj mamy gniazdko, do którego podłączony jest przewód zasilający. Jeden z tych drutów prowadzi do naszego przełącznika, drugi prowadzi tutaj do tego styku, do którego podłączone są te dwie spirale grzejne. Tutaj mamy na ten cały korpus nawinięte dwie równolegle do siebie położone dwie spirale grzejne. Natomiast z tego naszego przełącznika wychodzi tutaj kilka różnych przewodów. Ten prowadzi do tego styku i zasila tę spiralę grzejną, której dotykam teraz. Tak. I tutaj wchodzi. Potem ten drugi z drugiej strony prowadzi tędy, zasila tę drugą spiralę grzejną, tę położoną niżej. Tę. Wchodzącą też do tego
styku. Natomiast tutaj prowadzą jeszcze też dwa czarne przewody do silniczka. Jeden jest połączony z tym gniazdkiem przewodu zasilającego, a drugi wychodzi tutaj z naszego przełącznika. Natomiast to, co jest ciekawe, może zrobię jeszcze przybliżenie. O, na zbliżeniu to chyba fajnie widać. Tutaj jest zamontowany taki rezystor KKA9 300 ohmowy i co ciekawe firmy Rosenthal. Tutaj jest logo Rosenthal, czyli tej znanej firmy produkującej cenioną porcelanę. I on jest tutaj wpięty w tym momencie w obwód razem z tym silniczkiem i myślę, że on służy do regulacji mocy, czy prędkości, czy obrotów tego silniczka. To znaczy w jednej pozycji, jeżeli mamy tutaj nawiew ustawiony na 1, prawdopodobnie włączony jest wtedy też w obwód ten rezystor, silniczek pracuje z mniejszą mocą. Jeżeli nawiew włączymy na 2, wtedy jest napięcie, prąd doprowadzany tym przewodem z pominięciem tego rezystora i silniczek pracuje ze swoją pełną mocą na wyższych obrotach. Tak mi się wydaje, że tak jest to skonstruowane, a czy to praktycznie działa, zaraz zobaczymy. Wziąłem sobie tutaj już od rdzewia, czy przynajmniej odrobinę zabezpieczę te elementy, które już zaczęły pokrywać się rdzą, a zaraz to wszystko wysuszę, wytrę szmatką i będziemy mogli spokojnie zrobić test. Tutaj w zasadzie najbardziej na dole i troszeczkę z boku ta rdza się tutaj zaczęła pokazywać. No, widocznie stało to urządzenie jednak przez jakiś czas w wilgotnym pomieszczeniu, ale i tak nie jest źle, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie pochodzi gdzieś z początku lat 60. czy z połowy lat 60. Dobra, niech ten wentylator sobie troszeczkę postoi, ja to zaraz wszystko wytrę. Jeszcze tutaj odrobinę, na tej pokrywie. Myślę, że mamy to już w miarę fajnie zabezpieczone. Jeszcze tutaj przetarłem troszeczkę środek tego termowentylatora. Chciałbym założyć teraz tutaj to śmigiełko. Okej, chyba tak będzie dobrze. I dokręcam. No, byłaś. Okej. No i możemy teraz spróbować zrobić próbę, ja bym powiedział, że nawet ostrożnie jeszcze, przed zamknięciem tej pokrywy. Tylko musimy oczywiście bardzo uważać, żeby niczego tutaj nie dotykać. Tutaj mam przewód zasilający, który wykorzystam do podłączenia naszego termowentylatora. Tutaj mam listwę zasilającą. Teraz termowentylator jest ustawiony na 0. Spróbuję teraz włączyć sam nawiew chłodnego powietrza bez grzania. Silniczek teraz się obraca na 2, czyli z pełną mocą na pełnych obrotach, ale działa. Cichutko pracuje, natomiast fajnie działa. Włączę teraz mniejszą moc silniczka. Mam wrażenie, że słychać, jak on zwalnia. Przyspiesza, tak? Zwalnia. Tak, teraz mamy silniczek na 1, grzanie na 0. No to włączmy teraz tak, że będziemy mieć silniczek nadal na 1, ale grzanie na 2, czyli z pełną mocą. O, tak. Czuć tutaj cieplutkie powietrze. Teraz włączam silniczek nadal na 1, ale grzanie ze średnią mocą, czyli teraz, tutaj nawet jedna spirala się już zaczerwieniła. Teraz jest zasilana tylko jedna z tych 2 spiral grzejnych, ale też ładnie grzeje. Teraz włączymy na 2 wentylator i na 2 ogrzewanie, czyli urządzenie będzie pracowało w ogóle z pełną mocą. Mocno dmucha i mocno grzeje, tak? Faktycznie, cieplutko tutaj jest. Strasznie fajnie, cichutko to pracuje. Teraz włączę ogrzewanie na 1, a silniczek zostanie na 2. No faktycznie, nawet te spirale przestały się tutaj czerwienić.
Teraz delikatnie grzeje. No i wyłączam na 0. Bardzo fajne urządzenie i praktycznie przy wszystkich tych ustawieniach funkcjonuje tak jak powinno. O, tutaj taki zapach rozgrzanej spirali teraz się rozchodzi. No i jeszcze jest to wszystko dosyć cieplutkie. Ok, odłączam nasz termowentylator od zasilania. Jeszcze troszeczkę wyczyszczę tylko tutaj z boku tę obudowę i możemy ją zamykać. Jeszcze z zewnątrz zaraz tę całą budowę wyczyścimy. Ja chciałem tylko tutaj przeczyścić ten fragment, który jest schowany pod tą pokrywą. No to myślę, że możemy teraz zakładać naszą pokrywę, tylko musimy zahaczyć ją tutaj od spodu o te blaszki. Tak. Teraz naciskamy tutaj od góry i przykręcimy teraz śrubkę mocującą, która znajduje się tutaj na samej górze. Chyba o niczym nie zapomniałem. Tam w środku śmigiełko mam przykręcone, tak. Wyczyszczone, zabezpieczone. Bardzo fajny, prosty montaż przy pomocy tylko jednej śrubki. No to jeszcze w takim razie wyczyśćmy tutaj trochę dookoła całą tę obudowę. Tutaj przepraszam jeszcze od razu przy okazji. O, zagnę troszeczkę te blaszki. Myślę, że jest to już w miarę ładnie wyczyszczone. Tutaj przyznaję, że chciałbym troszeczkę podkleić tę etykietkę z przodu, bo ona jednak jest fajna z tym napisem ISMET HL100. Ok, tutaj klej już sobie dosycha, a ja jeszcze troszeczkę poczyszczę tę kratownicę na wylocie powietrza, bo widzę, że tutaj jednak troszkę brudu się przykleiło i jeszcze tego nie doczyściłem poprzednio. No i po całym tym montażu i wyczyszczeniu tego termowentylatora chciałbym jeszcze raz zrobić jego test. Podłączyłem tutaj z tyłu przewód zasilający, tutaj mam ustawione na 0, włączę zasilanie, no i zobaczmy. Może teraz będę kręcił w drugą stronę, czyli tak, włączymy najpierw nawiew z pełną mocą na 2 i ogrzewanie ze średnią mocą, czyli na 1. Natychmiast zaczyna grzać i wieje całkiem porządnie. Teraz włączam zarówno nawiew, jak i ogrzewanie na 2, czyli teraz urządzenie będzie pracowało przy obydwu tych funkcjach z pełną mocą. Mocno i cieplutko grzeje. Teraz będziemy mieć obydwie te funkcje, nawiew i ogrzewanie na 1. Silniczek pracuje troszeczkę wolniej i urządzenie wyraźnie słabiej grzeje. Grzeje, ale słabiej niż na 2. Teraz będziemy mieć nawiew na 1, ogrzewanie na 2. Tak, od razu czuć znacznie cieplejsze powietrze. Teraz będziemy mieć nawiew na 1, ogrzewanie będzie wyłączone. Tak, zaczyna już tutaj lecieć chłodne powietrze. Teraz będziemy mieć nawiew na 2, czyli silnik przyspieszy, ale ogrzewanie będzie nadal wyłączone. Wyraźnie słychać tę zmianę obrotów silniczka. Zobaczcie, jeszcze raz go zwolnię. I przyspieszę. No i teraz całkowicie wyłączyłem urządzenie. Bardzo fajnie działa. Wyłączam tutaj zasilanie. Mam wielką nadzieję, tak jak już powiedziałem, że w kolejnych odcinkach obejrzymy sobie więcej modeli tych termowentylatorów ISMET. Na pewno obejrzymy ten, który pokazywałem z połowy lat 50., model typu 9364. Aha, nie powiedziałem wam chyba jeszcze, że widziałem też bardzo podobne termowentylatory ISMET, model HL120 czy 120T.
tylko w takiej bardzo kanciastej obudowie, nie zaokrąglone tutaj, tylko takie faktycznie bardzo kanciaste. I te modele 120T otrzymały w 1968 roku nagrodę IF Design, nagrodę za wzornictwo podczas targów w Hanowerze. No i stąd wnioskuję, że model HL100 musi być trochę wcześniejszy, czyli pochodzący gdzieś z początku czy z połowy lat 60. Mam nadzieję, że taki model HL120 czy 120T z końca lat 60. też sobie zobaczymy. Za dzisiaj w każdym razie bardzo Wam dziękuję. Myślę, że było to kolejne ciekawe urządzenie i całkiem ładnie zachowane. Tych termowentylatorów nie spotyka się już bardzo dużo, a jednak jest to dosyć ciekawy zabytek i tak jak już powiedziałem, myślę, że będzie początkiem takiej większej kolekcji też urządzeń marki Ismet i mam nadzieję, że uda się też zdobyć jakieś inne elektrotechniczne wyroby tej starej, pochodzącej jeszcze z początku XX wieku firmy, na przykład transformatory albo prostowniki. Ale na razie bardzo się cieszę, że na początek obejrzeliśmy sobie też ten termowentylator HL100. Cześć i do zobaczenia w następnych odcinkach.